Seks dobry wszystkim. Seks dobry wszystkim. W dzisiejszym filmie opowiadam Wam o gadżecie erotycznym. Nie za często o gadżecie erotycznym robię filmy ostatnimi czasy, a to dlatego, że seks dobry wszystkim z założenia nie miał być z gadżetami i nadal nie będzie przede wszystkim z gadżetami, ale to nie znaczy, że gadżety się nie pokazują. Mam kilka filmów, w których o gadżetach mówię, w których gadżety pokazuję i pomyślałam, że nadszedł czas, żeby znowu jakiś gadżet pokazać. I kiedy tak myślałam, to akurat odezwała się do mnie firma G-Vibe. Firma G-Vibe, która produkuje wibratory, stymulatory, masażery, gadżety dla kobiet, dla mężczyzn, dla par. Firma G-Vibe, z pewnością widzieliście niejednokrotnie jakieś gadżety firmy G-Vibe. Jednym z takich najbardziej rozpoznawalnych to jest taki wibrator z rozchodzącymi się końcówkami. Firma G-Vibe zgłosiła się do mnie, czy nie zechciałabym przetestować, posprawdzać i zrecenzować u siebie na kanale wibrator G-Pop 2. G-Pop 2, gadżet, który jest pokazywany jako gadżet zarówno waginalny, jak i gadżet analny. Czyli i tak może być używany. Ja oczywiście się zgodziłam i teraz go tu mam. G-Vibe, kiedy do mnie przyszedł, pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to to, że jest mniejszy niż przypuszczałam, że będzie. Sądziłam, że z obrazków, rysunków, które oglądałam, to miałam wyobrażenie, że to będzie coś znacznie większego. Okazało się, że nie, że G-Vibe jest dość zgrabnym, malutkim wibratorem, który w zasadzie mogłabym powiedzieć, że jest to jajko masturbacyjne albo korek analny, tak, bo to jest taka wielkość, z bardziej rozbudowaną rączką. I dokładnie tak bym nazwała rozmiarowo, gdybym miała opisać rozmiarowo ten gadżet, to mniej więcej takie są to gabaryty. Gadżet jest dość giętki, tutaj na zgięciu. Przez to prawdopodobnie trochę tutaj w transporcie gdzieś tam jak jest wciśnięty do pudełka, to się powyginał, ale to kompletnie nie przeszkadza to wygięcie w użytkowaniu tego gadżetu. Ma, jak widzicie, piękny kolor taki morski, błękit paryski. O, to jest coś pomiędzy turkusem a niebieskim granatem. I elementy złote, czy też takie różowo-złote tutaj, które ułatwiają trzymanie tego gadżetu. Ten mały wibrator, nieduży wibrator, zdecydowanie jest wibratorem ewentualnie zewnętrznym, łechtaczkowym, jeśli mamy ochotę. Natomiast jest to ewidentnie produkt, który zaprojektowany jest do stymulacji punktu G. I tak też wygląda. Nie potrzebujemy tu głębokiej penetracji. Wkładamy go do środka i jego część tutaj wybrzuszona, ta część znajduje się już przy punkcie G. Przez ten uchwyt, trzymany w ten sposób, jest nam jeszcze łatwiej, nie? Bo możemy go podtrzymywać sobie ręką. Może tak, bo wtedy kciukiem możemy sterować. Panel sterowania mamy ogarnięty. Część tutaj najwęższa, dzięki temu, że jest taka wąziutka, powoduje, że gadżet jest super wygodny. On po prostu wślizguje się do środka i wtedy już zupełnie działa tam w środku na punkcie G, masuje, rozmasowuje. Ponieważ jest giętki, nie możemy go za bardzo docisnąć, więc jeżeli ktoś lubi mocny, intensywny docisk, to może się rozczarować, ale ten gadżet rekompensuje to intensywnością wibracji i częstotliwością wibracji, ponieważ są to bardzo niskie wibracje, intensywne. Zresztą jeśli chodzi o wibracje, nie ma tu dużego wyboru, są 3 prędkości, a potem następują 3 tryby wibracji, takie wiecie, melodyjki tak zwane. I to nie jest za dużo, ale są to bardzo mocne, silne wibracje, co pozwala na głębsze dostymulowanie właśnie punktu G i łechtaczki od środka. I ta część będzie doskonale ten punkt G i tą łechtaczkę stymulować. Natomiast to jest istotne, ponieważ to jest giętkie. To oprócz tego, że samodzielnie można nim świetnie operować, ten gadżet pozwala na używanie go z partnerem lub partnerką swobodnie, bo po aplikacji on w ogóle nie przeszkadza w tym, żeby na przykład
pieścić drugą osobę oralnie, żeby, nie wiem, bawić się ciałem, masować resztę części ciała. Jakby on kompletnie jakby gdzieś tam nie uwiera, nie ucieka, zostaje w środku, nie wypada, nie wysuwa się. Jest to super wygodne, jak lubimy takie trochę urozmaicenie w łóżku, również z gadżetami. Zresztą ma to swoją zaletę również w drugą stronę, ponieważ ze względu na swój kształt ten gadżet jest idealnym gadżetem analnym i może być używany na przykład przez partnera analnie w czasie, kiedy na przykład uprawiamy seks waginalny, więc tak samo zaaplikowany, nie przeszkadza, nie uwiera, jest po prostu na miejscu, nie ucieka, nie wpada głębiej, nie wypada, jest super wygodnie umiejscowiony, bardzo intensywne wibracje wędrują na przykład do prostaty i możemy z partnerem swobodnie uprawiać seks. G-Pop 2 jest gadżetem wodoodpornym, wykonanym z silikonu, bezpiecznego silikonu, więc z pewnością jest dużo mniejsze ryzyko jakichkolwiek podrażnień czy uczuleń. Bardzo łatwo go utrzymać w świetlnie, wystarczy go dobrze umyć mydłem z wodą i włożyć do woreczka. Jeśli potrzebujemy, warto go spsikać odkażaczem. Do tego są specjalne odkażacze, ja link Wam dam pod filmem, żebyście taki odkażacz sobie mogli znaleźć i poszukać. Jeśli chodzi o ładowanie, jest tu ładowanie na magnetyczną ładowarkę, którą się przyczepia do tych końcówek i ta ładowarka, to znaczy kabelek USB, jest załączony w produkcie, czyli kupując produkt macie tam ładowarkę, macie też woreczek do przechowywania gadżetu, chociaż nie ukrywam, że ten cylindryczny pojemniczek, to cylindryczne pudełko znacznie fajnie się sprawdza jako coś do przechowywania gadżetu. Możecie go ustawić albo gadżetem do przodu, albo o, proszę, artystyczną wizją do przodu i wtedy nie razić niczyich oczu, jeżeli nie macie takiej ochoty. I gadżet faktycznie można w tym pudełeczku swobodnie przechowywać. G-Pop 2 dla mnie naprawdę jest zabawką udaną, a to dlatego, że jest absolutnie uniwersalna, to znaczy jest tak samo świetna dla facetów, jak i dla dziewczyn. Tak samo skutecznie działa na kobiety, jak i na mężczyzn. I jeśli akurat mamy do czynienia z parą damsko-męską, to rzeczywiście ten gadżet może być spokojnie, wspólnie używany. Chociaż uważam, że pary jednopłciowe również swobodnie się nim podzielą i będą miały niezłą zabawę z tej konkretnie zabawki. Jeśli macie ochotę wiedzieć więcej na temat tego produktu, daję Wam link pod spodem do oficjalnej strony producenta. Popatrzcie sobie, co tam na ten temat ma do powiedzenia G-Vibe. Myślę, że to będzie dobre źródło informacji o tym, dla kogo został stworzony ten gadżet i dlaczego. Ja w tym filmie powiedziałam Wam, jakie są moje odczucia. Uważam, że gadżet jest świetny, że świetnie się nadaje dla wszystkich, dla dziewczyn i dla chłopaków i rewelacyjnie działa jako wspólny gadżet w zestawie, w szufladzie. Nie, że wiecie, to są Twoje wibratory, a to jest Twój masturbator. Nie. To jest Wasz gadżet wspólny. No. I z tego powodu tutaj polecam Wam G-Pop 2, który chociaż zaskakuje wielkością w pierwszym odruchu, jak się go dostaje, zaskakuje też funkcjonalnością i wszechstronnością. I myślę, że spodoba się wszystkim, którzy lubią gadżety w związku, ale też i bez.